Cześć, nazywam się Drakfery, słuchajcie mojego podcastu Dominion. Fajnie, że tu jesteście. Dzisiaj moim gościem jest Bartek, który zajmuje się profesjonalnym graniem w filmach dla dorosłych i trochę wam zdradzi sekretów, jak to bywa na femdomowych planach. Tak, dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie mnie tutaj i witam wszystkich słuchaczy. Tak. Więc opowiem wam tutaj, jak zaczęła się moja przygoda z filmingiem, z filmami dla dorosłych. Jak to wszystko przebiegło krok po kroku. Więc możemy zacząć. Jakie miałabyś pierwsze pytanie? No dobrze, to ja sobie zanotowałam pytania do ciebie tutaj. Okej, zacznijmy w takim razie od tego, jaki był twój początek w ogóle w tej branży? Jak to się zaczęło jakby? Jakie było twoje pierwsze starcie z tym, spotkanie? Czy jak się zgłosiłeś? Jak to wyglądało? Tak, zgłosiłem się na casting do studia BDSM. To było 4 lata temu. Okej, I też tam ciebie poznałem. Tak. Dokładnie na tym planie. tak. I tak jakby się wkręciłem, to poznałem parę osób, które jakby, można powiedzieć, zobaczyły u mnie potencjał, że umiem w tym grać, jakby wiem o co chodzi. Tak. I tak się zaczęła moja przygoda 4 lata temu, w marcu dokładnie. Super, super. Ja pamiętam ten dzień bardzo dobrze, że przyjechałeś na plan, mieliśmy krótką rozmowę, Tak. potem porobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, nagraliśmy wszystkie filmy, które były planowane i później utknęliśmy sobie na papierosie Tak, dokładnie tak. kilka godzin Kilka godzin. i się zagadaliśmy totalnie Tak. i tam do tej pory zaczęliśmy się w sumie przyjaźnić i to był taki bardzo fajny dzień, pamiętam. Tak, nagrywki miały trwać 1,5 godziny. Ile to? 8? Tak. 8 chyba? Dużo, pamiętam, że bardzo dużo nakręciliśmy 2-3 godziny to materiału. były same rozmowy nasze. Wtedy materiału bardzo dużo nakręciliśmy, bardzo Tak. dużo filmów. Tak. O wiele więcej niż zwykle teraz nagrywamy. Pamiętam, że wtedy było może z 8-9 Tak, filmów. wydaje mi się, że wtedy to był taki Tak. pierwszy dzień, no bo właśnie jakby teraz się już przyjaźnimy, więc często te spotkania filmowe są tak samo spotkaniami naszymi towarzyskimi i to trochę się czasem rozmywa. Tak. Natomiast tamten dzień, jak był tak zaplanowany typowo profesjonalnie, no to tak, to było tak duży przemiał tych materiałów. No dobrze, to powiedz mi w takim razie ja raczej wiem, ale naszym widzom, jaką ilość filmów w ogóle nagrałeś, z iloma dominami, z jaką częstotliwością to robisz, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o ilość filmów, to jest to około ponad 100. Jakby na swoim OnlyFansie mam około 90, ale filmy niewydane, które się nie udały, które są jeszcze Tak w też bywa. produkcji. Tak. To na pewno jest ponad 100 tych filmów, więc jakby doświadczenie mam duże. Też te praktyki, praktycznie wszystkie na tych filmach zrobiliśmy. I co jeszcze mogę dodać? Jakby z każdym filmingiem, jakby z każdym planem zdjęciowym, lepiej mi to szło. Jakby bardziej się czułem to, co mam zrobić, jak tą wejść rolę. Tak, to praktyka pomaga. Tak, praktyka pomaga z dniem na dzień, z każdym jakby planem filmowym łatwiej mi to idzie. Jakby dogadywanie się, ustalanie wszystkiego jest lepiej po prostu. No tak, bo właśnie wchodzisz w ten tryb taki, jak zaczynasz grać w tych wszystkich produkcjach, to zauważasz to, że to się troszkę różni od takiej typowej sesji, powiedzmy, z Tak, Dominą. oczywiście to się różni jakby w 100%. Dla mnie sesja, a sesja nagraniowa to są dwie osobne rzeczy. Dokładnie. To są dwie osobne rzeczy. Nawet kiedy robisz swoje ulubione praktyki podczas Tak, nagrań, nawet jeżeli robisz to swoje dynamika jest podstawowe- inna w ogóle. Dynamika jest inna. Zwykle jest kamerzysta, który na jakby zwykłej sesji jego nie ma. Nie ma tej trzeciej osoby. Tak, nie ma tej to może trzeciej- krępować. To może krępować, Tak. to raz. Dwa, na sesji jest intymność, 2 osób, muzyka, wszystko na co się umówiliśmy. A na filmingu, jakby na nagraniach Jest trochę odarte z parę tego, minut, tak. jakby to jest odarte, wchodzimy w swoje role i potem jakby patrzymy, jak nam to wyszło i dalej przychodzimy. Nie ma Tak. tego jakby dynamiki na sesji, że to po tym i godzina mija tak szybko. Jakby tutaj to jest inaczej w ogóle. Tak. I powiedzmy, jeżeli nagrywamy 10 minut filmiku, to tak naprawdę nam to zajmuje 20. Wszystko przygotować. Nawet dłużej czasami. Nawet dłużej, żeby czasem zobaczyć, trzeba albo będzie wyciąć- jakiś dubel. Tak. W tym, więc tak, jakby nagrywanie filmów, a sesja z Dominą to są dwie różne rzeczy i tak należy do tego podchodzić. No właśnie, bo bardzo, ja dostałem dużo wiadomości od panów, którzy zgłaszają jakby swoją chęć do tego, żeby wziąć udział w filmingu. Najczęściej to jest z powodów takich, że nie są w stanie
zapłacić pełnej kwoty za sesję, więc jakby próbują tutaj jakoś przehandlować, Tak. jak to się może udać przy mniejszym budżecie, więc jakby dają coś, chcą dać coś z siebie i chcą wziąć udział w tym filmowaniu. Natomiast wydaje mi się, że właśnie bardzo często, szczególnie, no oczywiście tylko i wyłącznie tak naprawdę nowicjusze, nie zdają sobie sprawy z tego, że to będzie twój kontakt z Dominą, którą lubisz, ale to nie będzie wyglądało jak sesja. No nie będzie to wyglądało jak sesja. Ten i pegging też jakby na przykład nie jest po to, żeby tobie dać satysfakcję, tylko nie, żeby dobrze wyglądał. tylko Bo taki żeby jest dobrze, cel tego tylko spotkania. żeby dobrze wyglądał. I Tak. czasami z mojej perspektywy to wygląda tak, że nowicjusze za bardzo przeceniają swoje jakby możliwości. Oj, to jest tak Pisząc, częste. pisząc do ciebie, że Jezu. proszę pani, może pani zrobić ze mną to i to, bez lubrykantu, bez tego, od razu na Jezu, na jak ja tego ostro, nienawidzę. na ostro, a tak naprawdę Nienawidzę po prostu. ten chłopak wysiada po 10-15 minutach, po jednym, Po 10-15 dwóch- minutach czasami nawet nie możesz, przepraszam, palca włożyć, a on tutaj się chwali, że on może z mną wszystko zrobić, mistrz, pani i w ogóle. Prawdopodobnie pisał to do ciebie, robiąc sobie dobrze Najpewniej. i To też często. I my o tym wiemy. Wiecie, w że to widać. podnieceniu- To i w- widać. I w podnieceniu po prostu napisał, że w tym momencie zrobisz ze mną wszystko. Tak. W tamtym może tak. Tak, tak. Teraz na żywo Dokładnie. to jest jakby zderzenie Pamiętasz z tego rzeczywistością. jednego, co przyszedł na nagrania Tak. i powiedział, że musi wyjść do apteki, Tak, żeby kupić tabletki przeciwbólowe, bo głowa boli. coś takiego. I poszedł Tak. i już nie wrócił. Tak, ale Uciekł. taka to była historia trochę dziwna, bo pamiętam, że zaprosiliśmy go, on wszedł do tego studia. Tak. Ja go prowadziłem, tu masz to, mówię, teraz Dominy, dziewczyny się przebierają, może naleć ci drinka. ty bardzo I przyjaźnie. wtedy ja pamiętam, że do niego, bo on był tam pierwszy raz, Tak. wyszedłem do niego i minęło, nie wiem, może pół godziny, powiedział, czy może na chwilę wyjść do apteki, apteka była obok i potem chyba Już nie wrócił. zablokował wszystkim numery i nikt nie mógł się do niego dodzwonić, ani nie napisać. Tak, to była w ogóle jakaś kosmiczna akcja, ale jakby jest tak, że ci panowie, którzy się zgłaszają i chcą się zaoferować właśnie do filmingu, zresztą w sumie nie tylko, bo tak samo na sesji takie odpowiedzi czasem się zdarzają, ale jak do filmingu ktoś mi pisze, że wszystko możesz ze mną zrobić, to moim pierwszym pytaniem jest w takim razie co? Mogę ci pociąć skórę, posypać ją solą, a potem włożyć ci nogę od krzesła w tyłek? No nie, aż tak to nie. No więc znaczy, że masz granice, więc je opisz. Tak, i każdy powinien swoje granice opisywać, czy to przed filmingiem, czy przed sesją, tym Tak, bardziej. tak. Bo jakby no, zabawa jest zabawą, ale jakby te normy, że tak powiem, BHP, można tak to określić, Tak. powinny być dla I każdego też wiesz, jest zrozumiałe. jeszcze jako dla mnie inna rzecz istotna, że na etapie rozmowy o sesji to nie jest sexting. Jakby rozmowy o sesji czy rozmowy o nagrywaniu. Dla się mnie to pro- jest ważne, żeby to była konkretna rozmowa, jakie są twoje możliwości, Co chciałbyś jakie są zrobić. twoje chęci i jakie jest twoje doświadczenie. I dopiero później, po potwierdzeniu tego wszystkiego, możemy sobie gdzieś tam podkręcić trochę atmosferę i popisać, a co tu będzie się działo z tobą. Ale bardzo, bardzo nienawidzę tego, kiedy po prostu widzę po tych wiadomościach, że właśnie ta osoba, która się zgłasza, tak już traktuje to w tym momencie, że pewnie gdzieś tam Robi może sobie jest... dobrze, Tak, albo... jest pobudzona w tym Tak. momencie, podniecona i jakby na podstawie tego pisze w taki, a nie inny sposób, a to już jest sexting. Pisanie, że może pani ze mną zrobić wszystko, co pani chce na tych nagraniach, kiedy nawet nie jesteś w stanie przyjąć 10 dobrych uderzeń na tyłek page'em, Tak. ani palca włożonego, no to jest po prostu sexting. I ja rozumiem, że to może być fantazja, ale jak ustalamy szczegóły, to najpierw musimy gadać konkretnie, ustalić swoje granice i możliwości, Tak. a potem dopiero może być ten kolejny etap. Zwłaszcza jeżeli właśnie nagrywa z kimś, kto jest pierwszy raz. Szczególnie tak, żeby Szczególnie. siebie sprawdzić, bo nawet dopóki ktoś do mnie nie przyjdzie na sesję czy na nagrania, właśnie tak jak rozmawiamy, to przed takimi pierwszymi nagraniami ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta osoba kłamie, czy nie kłamie, co Dokładnie. umie, co robiła, jakie ma doświadczenie. Więc to jest mega ważne, żeby była bardzo klarowna komunikacja na tym etapie. I nie horny one. Dokładnie tak. No dobrze, słuchaj, kolejnym pytaniem, które chciałam ci zadać, tak żeby nasi widzowie troszkę mieli to rozjaśnione. Jak wygląda taki typowy dzień? Już wspomniałeś troszkę na ten temat właśnie, jak to było, kiedy ktoś dołączał do naszej ekipy, ale jak to wygląda dla ciebie, z twojego doświadczenia, swojej perspektywy? Z mojej perspektywy, z doświadczenia,
No to tak, że umawiamy się konkretnego dnia, czy to jest apartament zwykły w hotelu, czy to jest studio BDSM. Tak. Spotykamy się tam, jakby albo wcześniej mamy spisane pomysły, albo spisujemy pomysły, ustawiamy światła, wszystko dogrywamy, powiedzmy tekst, bo u nas na przykład na naszych nagraniach często gramy roleplay, czyli, Tak. czyli w naszych filmikach bardzo często jest ten wstęp. Zakończenie jakby, Tak, u nas te filmiki nie są takie, jakby od razu jest akcja, tylko chcemy wam pokazać, że coś można z tym Jakaś zrobić. historia. Jakaś Nie ma historia. ślubu na końcu, ale jest jakaś historia. Jakaś historia przed tymi wszystkimi praktykami, Tak. parę minut jest zwykle. Tak, powód, dlaczego tak, a nie inaczej. Powód dlaczego no ten hydraulik spierdolił tą robotę. Tak. I to w ogóle daje bardzo dużo możliwości ten taki roleplay, bo jakby praktyki same w sobie się nie różnią wiele od tych, gdybyśmy nagrywali to bezpośrednio. Po prostu zaczynamy film od tego, że coś już się dzieje, ale ten background taki, to takie tło właśnie historii jakiejś daje też dużo fajnych możliwości do fajnych dialogów. Do fajnych dialogów. Na przykład jak byłeś jako dostawca pizzy, Dostawca pizzy przyniosłem który zjadł nadgryzioną pizzę, przywiózł nadgryzioną pizzę. Czyli nagryzioną. Raz przyniosłem hawajską niestety, przepraszam wszystkich tutaj. Musisz jechać do Watykanu i położyć się krzyżem tam na dole, żeby wszystkich Włochów przeprosić. Tak. Policjantem byłem, Tak. hydraulikiem, kurierem, więźniem, jakby z kim ja tam byłem jeszcze na basenie. Coś było, ratownikiem. Tak. Chyba. Wszystko, naprawdę dużo tych ról było i fajnie się to gra, bo jakby u nas jest tak, że kreatywnie Tak. to robimy, wrzucimy ten pomysł i zaraz, a może tak, a może to, jakby inaczej to wygląda niż no, u zwykłych domin, że tak powiem, które jakby od razu jest akcja. Na tych filmikach nie ma tego roleplayu, no u nas to jest, jakby to można inaczej. No trochę. nie wiem, dla mnie to działa w ten sposób, że ja lubię oglądać takie filmy dla dorosłych, które gdzieś tam jest jakaś historia. Tak. Dlaczego to się dzieje, a nie inaczej. Jakby, i wiadomo, że to jest troszkę śmieszne, troszkę takie cringe'owe, bo wiadomo, że i tak jakby chodzi w tym filmie o to, co się dzieje później, No tak. ale gdzieś tam, no nie wiem, mi też, ja lubię mieć tą historię i to mnie też napędza, jak oglądam ten film, bo jakby na przykład wiem, dlaczego tam, nie wiem, ten facet robi to z tą kobietą w taki, a nie inny sposób, bo ona była jakaś taka, czy odwrotnie właśnie, tak jak ty byłeś, nie wiem, tam tym dostawcą pizzy, który schrzanił zamówienie, niewiernym mężem, jakby chłopakiem, i te wszystko. dialogi takie, które się ma w odniesieniu do tej sytuacji i jakby tak wykorzystując to, że właśnie ta cała akcja jest wtedy bardziej taka pełna pasji i no to jest super, ja to lubię. Ja to lubię i to nie jest takie po prostu zwykłe rąbanie drewna, tylko jest fajna historia. Fajna historia i fajnie Tak. się to ogląda, bo no jest kolorowo, jest śmiesznie. Tak. Na pewno. To jest bardzo śmieszne w ogóle dla nas. Pamiętasz ten film, który nagrywaliśmy z Darią, z jedną z polskich mistres? Tak. Jak był taki po polsku nagrywaliśmy, bo mówiliśmy o tym, że polski język jest taki trochę śmiesznie brzmi, brzmi jak nawalony wujek na imieninach, Tak. który się pyta, twoje cycuszki już wyrosły. Tak. I tak trochę brzmi polski język wykorzystywany jakby przy seksualnych jakichś tam aktach. I nagraliśmy filmik po polsku Tak, z dokładnie. takimi cringe'owymi tekstami. Były tam takie teksty i też dlatego po obejrzeniu tego jakby 90% tego kontentu, który jest widoczny w internecie, jest po angielsku, 95%. Trochę tak. To też jest bardzo ważne, tak. Tych polskich filmów po polsku Tak. jest bardzo mało. Bo one brzmią źle. Ja się czuję, naprawdę, jakbym słuchała po prostu opowieści nocnych wujka na komunii, tego pijanego, którego cała rodzina się wstydzi, kiedy po polsku się używa. Jakby polski język nie jest naprawdę dobrym językiem do używania w seksualnych sytuacjach. Tak samo jak niemiecki. Sznela. To jest akurat śmieszne, tak. Ale jakby tak, no w angielskim większość tego kontentu nagrywamy i też jakby no większa publiczność też jest dzięki Jest to temu. bardziej uniwersalne. I też tak, jakby no powiedzmy z każdego zakątka świata ktoś może jakby no rozumiem to, co grają w Polsce, bo jakby gramy po angielsku. Tak. To jest lepsze pod tym względem, to na pewno. No, dużo fajnych wspomnień. Tak, bardzo. jakby jest dużo tych, tak, co tam, pamiętam, że kiedyś byłem Złotą Rączką, czy panem dozorcą, który przykręcał żarówkę w lampce. Ilu uległych potrzeba do wymienienia jednej żarówki? Ilu? Tylu, ile się chce. Och, no tak.
Tak, wymieniałem żarówkę, a okazało się, że po prostu nie było podłączone do kontaktu. No, No. to No cóż, i za takie rzeczy też to można brzmi jak dostać. taki podstawowy w ogóle setup jako elektryk, żeby sprawdzić, więc potem musiał być ukarany, że zmarnowałeś swój i nasz czas, Tak, tak. No, nie sprawdzając, czy jest w ogóle prąd. no, mój błąd. No jakby zostałem. Albo jak ci utknęła ręka w zlewie. Utknęła mi też ręka w zlewie, pamiętam. Utknęła mi ręka w zlewie, nie mogłem jej wyjąć. W pralce też raz W utknąłeś. pracy mi utknęła głowa. Głowa ci utknęła w W pracy pralce. mi utknęła głowa. Dobrze, że nie w pralce, jak planowaliśmy w Sedesie. To ja bardzo chciałam. Ja bardzo chciałam, ale Bartek stwierdził, że woli pralkę niż sedes. No, Tak. musiała to być jakaś dziura w toalecie, więc wybraliśmy kompromis, okej, no. Znaczy ja wiedziałem, jakby ten Sedes by się skończył na tym filmie. Czym? Dlatego proponowałem w pralce głowę. No widzisz, ja miałam taką fantazję, no ale cóż, Do zrealizowania. do zrealizowania. Skoro wspomniałeś o roleplay i już mówimy o tych wszystkich scenach pojedynczych z filmów, to właśnie jakie są twoje ulubione praktyki i w ogóle jak to się różni, kiedy grasz właśnie bierzesz udział w filmach, jak to ma się do tego, czy to w ogóle sprawia ci przyjemność, czy twoje ulubione praktyki, jeżeli są praktykowane podczas nagrań, to jednak to odbiera jakiś taki joy z tego wszystkiego, bo wiesz, że musisz zrobić w jakiś tam określony sposób. No tak, właśnie jaka jest w ogóle ta proporcja pomiędzy twoimi ulubionymi praktykami, tym co grasz i jaka różnica pomiędzy sesją a nagraniami, kiedy robisz swoje ulubione rzeczy? No więc jeżeli umawiamy się na nagrania i jest tam praktyka, którą powiedzmy średnio lubię, ale już nagrywałem, bo jakby no to wymaga moja praca, żebym tego się nauczył, Tak. no to jest okej do zagrania dla mnie, na przykład whipping. Praktykuję to na sesjach zdjęciowych. Tak, na, tak, na tak, tak. sesjach zwykłych miałem to parę razy, ale jakby nie sprawiało mi to przyjemności, więc jakby na sesji to było pomijany ten punkt, ale na sesji zdjęciowej, filmowej robimy takie rzeczy, jakby mam tą odporność na ból, nauczyłem się tego. Chociaż to jest taka praktyka That's dla mnie hot. średnio lubiana, Okej. że tak powiem. Zagram to oczywiście, jeżeli trzeba, oczywiście tak, ale powiedzmy inne praktyki, trampling, ten roleplay, fetysz stóp, fetysz butów, ponyplay też nagrywaliśmy, pamiętam, że mi się Tak. podobało. Taka mała dygresja w ogóle. Powiedziałeś, że nie lubisz whippingu bardzo mocno osobiście, ale zgadzasz się na nagrania. Tak. Że dla mnie, jako dla Dominy, to jest największy w ogóle turn on, jeżeli uległy robi coś, czego nie lubi, ale wie, że ja lubię Znaczy, i robi to dla mnie. To jest nie w jest ogóle to tak, że wspaniałe. Że tego nie lubię, tylko no, to jest praktyka, którą można pominąć. Ale nie jest jesteś masochistą. okej. Nie jestem masochistą. No właśnie, o to chodzi. Nie jestem masochistą. Te ślady czerwone, że tak powiem, miałem jednego razu, parę dni i jak patrzyłem w lustro, to mówię, wow, super. Widzisz, prawda? I Fajne. to mi się podobało, że nagrywaliśmy coś, patrzę następnego dnia. Pamiątka. O, Bartek, jakie ty masz przeorane plecy. Pamiątka. Co się Tak, stało? Co tak. się stało? Więc to też jest fajny jakby moment. Tak, Tak, tak. w tym To wszystkim. trochę tak jak na tych memach. Ostatnim razem jakieś tam, parę dni temu mi trafił taki mem, gdzie jest zdjęcie takiej smutnej twarzy kobiety i że jakby boli cię tylne wejście, ale przypominasz sobie czemu. Tak. I tak samo jest właśnie z takimi śladami, ale nie, to jest mega turn on dla mnie jako dla Dominy, wiem, że też dla innych, jak właśnie osoba, z którą gramy, albo osoba uległa, zgadza się robić coś, co nie do końca jest jakby taką twoją rzeczą, ale wie, że my to robimy, to jest takie po prostu taki prezent, jest takie... Tak, a też możesz sama ze swojego doświadczenia powiedzieć, że no z czasem jak to gramy, jak graliśmy to na początku i teraz no jakby według mnie trochę jest inna jakość, jakby mój większy poziom bólu. Tak, absolutnie. W ten sposób. Absolutnie tak, bo to się też musisz nauczyć i przyzwyczaić ciało do tego. To jest trochę Tak. z każdą taką bardziej hardkorową, czy powiedzmy operującą z twoim bólem, czy odczuciami na ciele praktyką, no to praktyka czyni mistrza. Tak, Właśnie jeszcze mogę tak. wspomnieć o jednej praktyce, którą nagrywałem z 2 dominami. W czerwcu tamtego roku Sexy. był to ballboosting. Tak. Cudownie! Ballboosting, który lubię, jakby jest spoko, ale też za mocno jakby, no to boli.
To boli. To boli i pamiętam, że nagrywaliśmy to wtedy, właśnie tą praktykę. Wszystko poszło ok, jakby dalej po tym zdjęciach robiliśmy inne filmy, tylko pamiętam, że dzień później jakby myłem się, wszystko ok, tak zaglądam pod swoje, że tak powiem, Tak podwozie? Apartamenty. Na podwozie, tak? Na swoje podwozie zaglądam i całe było, że tak powiem, purpurowe i to się utrzymywało jakiś tydzień i nie bolało. Jakby to był tylko efekt wizualny. Nie było, że efekt, że czułem to, że o Boże, obili mi jajka, tylko że było to widać pod względem koloru skóry. Czyli ty wiedziałeś, ale nie zdradzałeś, bo nie bolało, więc to nie ingerowało jakby w twoje I twój dlatego, ruch ciała, ani w nic, i dlatego, ale ty wiedziałeś. I dlatego też zauważyłem to dopiero dzień później, jak się myłem, bo przyszedłem do domu, wszystko okej, jakby poszedłem spać, no następnego dnia mówię, co taki typ fioletowy, o co chodzi? So hot. Tak, więc to było jakby super, fajne doświadczenie. Super, to też musimy wspólnie nagrać w takim razie. Tak. Z przyjemnością. Jedna z moich ulubionych praktyk. No dobrze, to jakbyś tak miał na przykład powiedzieć jeszcze, podsumowując to wszystko, do kogoś, kto właśnie teraz rozważa zgłoszenie się na jakieś ogłoszenie o filmingu, czy po prostu napisanie odważnej wiadomości bez pytania, że chciałby to robić i chciałby się w ten sposób oddać czy zaoferować. Jakie masz protipy dla takich osób, jeżeli chodzi o to, jak mają zrozumieć, co mogą zaoferować i jak w ogóle poprowadzić taką rozmowę? Jak poprowadzić rozmowę z Tak, wiadomości? Tak, przede wszystkim, bo to jest pierwszy krok. No, po pierwsze, opisać swoje doświadczenie, jeżeli ma już filmingu, no to powiedzieć, że na przykład grałem w tylu i tylu filmach, to i to mi dobrze wychodzi. A jeżeli ktoś jest nowicjuszem, no to powiedzmy, aby opisał to, co robi na sesji, że możemy to zrobić na filmingu, ewentualnie parę jakby praktyk, które Domina chce zrobić, które on by był w stanie zrobić. Jakby on i tak jakby ten chłopak, nowicjusz, musi się przetestować na tym planie. No to jakby mówiliśmy, Prawda. sesja zwykła, a sesja zdjęciowa, filmowa to jest co innego. Zupełnie tak. Będą kamery, będą Inna atmosfera, zdjęcia, inni ludzie będą. jakby może być też kamerzysta. To też rozprasza, jakby trudno się też skupić, jakby wejść w 100% w to. No właśnie, co jest bardzo ważne w ogóle też, ja miałam kilka takich zgłoszeń, gdzie wszystko to było dogadane. Cała rozmowa przebiegła świetnie, wszystko było ustalone, zakres praktyk fantastyczny, wszystko, doświadczenie zgadza się. Natomiast na przykład później, tam nie wiem, na koniec rozmowy, czy tam kilka dni przed dniem zdjęciowym pisałam, że dobrze, w takim razie teraz szczegóły takie techniczne, nie wiem, bądź o tej i o tej, tak, będzie to i to, będziemy tutaj nagrywać i będzie kamerzysta i będzie coś tam i nagle takie, co? Nie chcę, żeby inny mężczyzna był na planie. I jakby to jest taka moja wiadomość do was, panowie. Jeśli przychodzicie na nagrania, to nie jest wasza sesja. I nagrania muszą być realizowane jak najbardziej profesjonalnie, jak tylko możemy to zapewnić i zrealizować i zorganizować. Więc musicie liczyć się z tym, że będzie coś inne na planie. Jak chcecie mieć sam na sam z Dominą przeżycie, od tego są sesje. Plan to praca. I może być przyjemna oczywiście, jak najbardziej. Dla mnie zwykle jest. Tak. Ale jakby tutaj musicie mieć to bardzo mocno na względzie, że będą inne osoby na planie. I też inni mężczyźni. I musicie być z tym okej. Dokładnie tak. Będziesz nikomu krzywda się nie dzieje. Tak, i dla nowicjusza według mnie najlepsze jest pójście z Dominą, którą chcę nagrywać, na kawę, na herbatę, spotkać się, pierwsze spotkanie, takie na luzie, ustalić właśnie te wszystkie szczegóły, Ale wiesz co, powiem ci, że... i potem już powiedzmy, znacie się Ale trochę. tu cię poprawię, dlatego że dla mnie jako dla Dominy, jak ktoś by mi napisał, że chce wziąć udział w filmingu i zaproponowałby kawę najpierw, to bym pomyślała, tak, to pomyślałam po prostu, że to jest czasu. Strata czasu i tak jakby próbowanie znalezienia dziury w systemie, żeby spędzić ze mną czas, nie płacąc, a potem nie przyjść na filming. Czyli ten filming musi być, ale ja obiecuję zawsze, że najpierw mamy rozmowę oczywiście. Tak. To jest bardzo ważne, ale taka kawa to potem możemy, nie wcześniej. To tak od Dominy strony. O to, aby ustalić szczegóły. No oczywiście wszystko przed filmingiem, kawa może być też po. Po nawet fajnie wychodzi, wtedy ma też się co do omówienia. Tak i jakby
też jest można aftercare, jakby czy to posesji To też jest w ogóle. filmowej, jakby kończymy nagrania i rozmawiamy, co poszło nie tak. To jest czy rodzaj było, aftercare, czy tak było, samo. czy było Tak. dobrze, czy coś ci się podobało, czy coś jakby przekroczyłem twoją granicę, albo może byś chciał przekroczyć granicę z tym Tak. w następnym Taka rozmowa nagrywaniu. po nagraniach czy po sesji to jest taki właśnie rodzaj aftercare, bo to jest przychylanie się nad tym, co przeżyłeś, jak to odczułeś i ewentualne planowanie kolejnych jakichś tam działań, spotkań. I to też daje takie poczucie, wydaje mi się, bezpieczeństwa trochę pod tym względem, że osoba, z którą współpracujesz, czy u której masz sesję, jakby sięga w twoim kierunku, żeby zrozumieć, czym to było dla ciebie, żeby to wszystko jakby było korzystne dla obu stron. Tak. To jest aftercare. Jeżeli domina dba o to i pyta się was o to, jak było, to jest dbanie. To jest to może, ale nie zawsze takie głaskanie po główce i smarowanie siniaczków maścią, Tak, ale po ale prostu, rozmowa o emocjach też jest bardzo ważna. Tak. Nawet chyba najważniejsza, powiedziałabym. Tak, bo to pokazuje, że jakby to jest praca, wszystko, ale też dbasz o swoich klientów, dbasz o aktorów, że tak powiem. Tak, tak. Pytasz się, czy wszystko było ok, czy nie przekroczyłam granic, czy to. Jakby Tak, to jest tym bardzo, bardziej, że- bardzo ważne i też tą drugą osobę nastawia przyjacielsko do ciebie. Jeżeli była Tak. pierwszy raz i zapytasz się właśnie jej o Jak wrażenia było? Tak, po, tak, dokładnie. To, Tym bardziej, że rozumie, że okej, to jest- fajnie, że dbała o mnie, super będzie przyjść następny raz. Tak, dokładnie, bo tym bardziej, że jakby to jest zrozumiałe dla mnie bardzo i jasne, że ty jako osoba w tej roli uległej na filmie, to ty doświadczasz wszystkich praktyk, więc to ty dajesz z siebie fizycznie dużo więcej, tak? To dla ciebie to może ewentualnie, nie wiem, czy dać przyjemność, czy być może przysporzyć jakieś problemy, czy ból, cokolwiek, dyskomfort. Więc no, to jest oczywiste, że o tym trzeba później porozmawiać, czym to było dla ciebie i jak ty to odczuwasz, no bo jakby energetycznie tak, dużo tam jest mnie, ale fizycznie jesteś ty bardziej zaangażowany. Tak. No właśnie na tym polega to dbanie i szacunek do drugiej osoby, nawet w tej relacji właśnie domina-uległy. Ten szacunek musi być. To jest bardzo ważne. I fajnie się tak pracuje. Tak, dokładnie, bo nawiązujemy między sobą więź Tak. i im częściej jakby mamy ze sobą styczność, tym bardziej łapiemy ten vibe przy filmingu. Dokładnie. Nie musimy długo się nad czym zastanawiać, bo nasze pomysły łapią jakby nasze Tak, tak. A środki kamera mowy. widzi wszystko. Tak. Każdy szczegół w ogóle, nawet jeżeli jakimś detalem ciała wyrażamy emocje, którą normalnie byśmy nawet tak na żywo nie zauważyli, ale ponieważ masz to na ekranie, który jest malutki, to widzisz jakby cały obrazek, więc Tak. to bardzo widać. Dlatego to połączenie takiej współpraca i po prostu czysta sympatia są bardzo ważne na takich planach. Super. Dziękuję Ci za tą rozmowę bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dużo fajnych kwestii poruszyliśmy. Wydaje mi się, że dużo rozjaśniliśmy. Tak. Jeżeli macie jakieś pytania właśnie w temacie nagrywania filmów, wrzućcie komentarze, Tak, napiszcie komentarze pod tym Tak. filmikiem i tyle. dokładnie, zapraszamy. Będziemy nagrywać kolejne odcinki z Bartkiem, także będziemy tam na Wasze pytania odpowiadać, się tym sugerować. Jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, będzie dużo więcej fajnych, ciekawych, edukacyjnych, hot i w ogóle fajnych treści z wieloma różnymi osobami. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, zostańcie Pa, pa. tutaj z nami. Pa, pa! Cześć.